Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa. Dzień dobry, witam wszystkie rebeliantki i wszystkich rebeliantów na rozmowie z redaktorem Tomaszem Lisem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. No i zaczniemy od pana oglądu na to, co się wyświetliło nam z urn wyborczych. Na początek to bardzo wysokie poparcie, powyżej nawet progu wyborczego do parlamentu dla Grzegorza Brauna. Skąd się mogłoby wziąć poparcie dla człowieka, który jest agresywny, mówi językiem nienawiści, antysemityzmu, językiem antyukraińskim, antyeuropejskim? Znaczy, po pierwsze, chyba poniekąd zawarł pan w pytaniu odpowiedź. Najwyraźniej jest część Polaków, około powiedzmy 6%, do której to części język antysemicki, antyukraiński, antyeuropejski przemawia, dociera, oni chcą słyszeć, to jest komunikat dla nich jasny, czytelny i autentyczny. Po drugie, jest Braun odpryskiem z Konfederacji, został z Konfederacji trochę wypchnięty przez większość i przez Mentzena i wydaje mi się, że po prostu dla części elektoratu Konfederacji autentyczna Konfederacja to jest Braun, a nie Mentzen czy Bosak, więc po prostu poszli za człowiekiem, który jest im bliższy. Rozumiem, ale bo mnie fascynowało to, że środowisko, czy nurt polityczny, język polityczny, który do tej pory był marginesem marginesów, nagle nam wystrzelił i efekt jest... Wie pan, ja nie mam głębokiego przekonania, to jest optymistyczne przekonanie, że to był margines marginesów. Ja mam raczej głębokie przekonanie, że takie przesłanie, taki język w polskiej polityce był obecny prawie zawsze, od 100 lat. To jest język skrajnej części endecji, to jest język ONR-u, to jest język frakcji natolińskiej w PZPR, to jest język moczarowców, to jest język ludzi ze Stowarzyszenia Grunwald w 1981 roku i to jest język części środowisk radiomaryjnych, więc to nie jest nic nowego. Jak to kiedyś napisał Miłosz, jest ONR-u spadkobiercą partia, więc ja tu raczej widzę ciągłość. Nic nowego i nic nadzwyczajnego nie nastąpiło. Pojawiło się to, co było zawsze, tylko zostało zmierzone, ujęte statystycznie i okazuje się, że to nie jest, jakbyśmy chcieli, margines pod tytułem 0,6, tylko raczej 10 razy więcej. Rozumiem. Dziękuję za przypomnienie Grunwaldu i innych wynalazków moczarowskich. Umknęło mi to. Rzeczywiście ten nurt był obecny w polskiej polityce. Myśmy go nie zauważali, a to był nasz błąd demokratów. Wracamy do Nawrockiego, tego głównego człowieka o bardzo nieciekawej przeszłości, takiej bardzo niejasnej przeszłości. To jest kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości znikąd, wystawiany, który uzyskuje stosunkowo przyzwoity wynik, ma szansę, oby nie, na urząd prezydenta. Pytanie jest, czy wyborcy PiS-u i ich okolic, oni naprawdę wybierają tak, bo partia każe? Nie, to ja, wie pan, właśnie zaskoczę pana tutaj jeszcze bardziej niż w odpowiedzi na pierwsze pytanie i chciałem się pokłonić przed instynktem politycznym i polityczną inteligencją wyborców PiS-u. Oni doskonale wiedzą, że Nawrocki to jest tylko maska, jaką się zakłada na bal maskowy. Oni doskonale wiedzą, że w tych wyborach
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta jest Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński kontrolował Pałac Prezydencki przez 15 z ostatnich 20 lat. 5 lat Lecha Kaczyńskiego i 10 lat Andrzeja Dudy. Chce kontrolować dalej, chce mieć pakiet kontrolny, poniekąd udział w władzy wykonawczej na następną dekadę. Wyborcy PiS-u to wiedzą, czują i chcą powrotu PiS-u i mają rację, że drogą do tego powrotu jest zdobycie Pałacu Prezydenckiego ponowne. Więc pokazują, że mają, że tak powiem, pojęcie o polityce. Czyli A tak naprawdę Nawrocki w tym wszystkim to jest tylko, mówię, maskę na balu maskowym można wymieniać. Teraz zakładam taką, za 5 minut inną. Zabawa, konwencja. rozumiem, to jest To bardzo mogła ciekawe. być maska z twarzą Czarnka, Morawieckiego, pani Szydło, czy jeszcze z 5 innych osób. W zasadzie to bez znaczenia. Panie redaktorze, to jest bardzo ważne, bo my sobie trochę lekceważymy wyborców PiS-u, mówiąc o tym, że im można wcisnąć wszystko i oni tak trochę bezmyślnie głosują, a tutaj widzimy, że oni jednak myślą strategicznie i Oni wiedzą, myślą, ja uważam, że generalnie mają wyborcy PiS-u parę, że tak powiem, cnót, zalet, których my po stronie demokratycznej nie mamy. U nas towarzystwo jest rozbrykane, każda decyzja jest kwestionowana, wszystko jest podważane, każdy wie lepiej niż Trzaskowski, niż Tusk, każdy poprowadziłby kampanię lepiej, na wiecu wystąpił lepiej. To poniekąd jest charakterystyczne dla wyborców strony demokratycznej, ale zachowujemy się trochę jak towarzystwo kanapowych kibiców, którzy patrzą na Lewandowskiego i mówią: cholera chłopie, ja bym to strzelił, jak mogłeś to przestrzelić? No, Jesteśmy wielkim stowarzyszeniem wielepiejów. to prawda, to trochę mi przypomina Unię Demokratyczną, gdzie zwolennicy zawsze poprawiali No trochę liderów. tak, a PiS, wracając do PiS-u, a oni wiedzą, że trzeba, jak jest wojna, to trzeba iść noga w nogę, ramię w ramię, szyk musi być równy, nie ma odstępstw, nie ma grymoszenia, nie ma fochów, więc trochę takiej, że tak powiem, wojskowo-wojennej mentalności armijnej, którą ma elektorat PiS-u, elektorat prawicy, trochę powinniśmy od nich pożyczyć i pewnych rzeczy się uczyć. Nie możemy być tacy jak oni, ale niektóre rzeczy by się przydały. Fakt. Wracając do Nawrockiego, na ile jego szemrana przeszłość może być tak, znaczy to jest tak, na ile jego szemrana przeszłość wzmacnia go wewnątrz PiS-u, na to, że na przykład może mieć jakieś materiały kompromitujące, a na ile to w drugą stronę może doprowadzić do tego, że bardzo nieciekawe środowisko wraz z Nawrockim przyjdzie do Pałacu Prezydenckiego. No i jedno drugiego nie wyklucza. To jest pytanie, co według Polaków jest kompromitujące. Może już nic nie jest kompromitujące. Gdyby Nawrocki został prezydentem RP, to okazałoby się, że dla 30-40% Polaków kompromitujące, dyskwalifikujące nie jest absolutnie nic. Oczywiście nie można wykluczyć, że Nawrocki w Pałacu Prezydenckim to są drzwi do pałacu otwarte dla ludzi typu Wielki Bu, Śledziu i nie pamiętam już Olo i pseudonimów tych innych gangusów, z którymi on się koleguje. Ja wszelako mam niezmiennie nadzieję, przez najbliższe 12 dni mogę jeszcze spokojnie ją mieć, że ta szemrana przeszłość jest z jednej strony, a z drugiej strony ta perspektywa prezydentury, która zapewnia Eldorado dla szemranych typów i otwarte drzwi do pałacu dla ludzi, dla których po prostu miejsca publiczne powinny być zamknięte, że jednak trochę Polaków obudzi, że mam nadzieję głęboką, że jednak
ci wahający się może powiedzą sobie, no dobra, ten Trzaskowski to mi się nie podoba, z tym i z tym to ja się zupełnie nie zgadzam, ale to jednak wygląda gość na kompetentnego, elokwentnego, zachowuje się jak prezydent, ma dobre maniery, jest kulturalny. A ten drugi, to ja naprawdę chcę mieć takiego oprycha, łobuza, bandziora w pałacu? No bez jaj. Mam nadzieję, że ta refleksja nastąpi. Czy nastąpi, to powiem panu o 21:05 1 czerwca. Dobrze, a kontynuując ten wątek, mamy bardzo, bardzo piękne, bardzo mocne oświadczenie Magdaleny Biejat i takie, no, która wzywa swoich wyborców do tego, żeby poparli Rafała Trzaskowskiego, i trochę niezrozumiałe wystąpienia Dana Zandberga, który... A dlaczego niezrozumiałe? Robi dokładnie to, co zawsze. Zandberg nienawidzi, jak oni mówią, lipków, nienawidzi liberałów, nienawidzi KO. Wszystko, co szkodzi Tuskowi, KO, Sikorskiemu czy Trzaskowskiemu, jest dobre. Jeśli uderzenie w lipków, liberałów, KO, Tuska i Trzaskowskiego wymaga sojuszu z PiS-em, a przynajmniej przymknięcia oka na pewne rzeczy, które PiS robi i odpuszczenie Nawrockiemu, to cóż, że to trudno. Dla nich to jest cel najważniejszy. Nie jest to znowu dla mnie nic szokującego, to jest szokująco pogardliwe dla elektoratu lewicowego, ale nic szokującego w tym sensie, że wie pan, niemieccy komuniści też uważali, że najśmiertelnym wrogiem są socjaldemokraci, a nie naziści. Więc zwalczali socjaldemokratów, uważając, że tu jest wielki wróg. Dalszą część analizy pozwalającej im konkludować, że popełnili pewien błąd logiczny, to już przeprowadzali w obozach koncentracyjnych. Czy nie, znaczy, bo to pokazuje jego niedojrzałość polityczną. Ja byłem trochę, że ja obserwuję Dana Zandberga od dłuższego czasu, zresztą byliśmy razem. Wie pan, mało wymyślił teorię, pojęcie Wielkiego Marszu. Zandberg chyba marzy o władzy, o przejęciu władzy przez lewicę. On wie, że on uważa w każdym razie, że najgroźniejsi są ci obok. Najgroźniejsi to nie są ci, którzy wyznają homofobię, chcą wyjść z Europy. Najgroźniejsi dla niego są ci, którzy wyznają podobne wartości typu Tusk i Trzaskowski, ale inaczej je pojmują. Żeby dobić się do środka politycznego, do tej osi i do władzy, to musi zabić to, co jest po drodze, a po drodze dla niego jest KO i będzie bezwzględnie to po bolszewicku zwalczał. Zgadzam się, tylko jak mówię, ja go obserwowałem dłuższego czasu i myślałem, że na tyle już dojrzał, że dojrzał do tej odpowiedzialności także politycznej, tak jak francuska lewica, kiedy stanęła przed wyborem albo Le Pen, albo Chirac, stanęła po stronie Chiraca, choć on był od nich jak najdalszy, ale dla nich republika była najważniejsza, państwo było najważniejsze. Dla Zandberga ja nie widzę, żeby on państwo uważał za dobro. Wie pan, dla mnie to jest typowy komunista, maoista, nie chcę go obrażać, nie chcę antagonizować tego elektoratu. Mam wciąż nadzieję, że część tego elektoratu partii Razem uzna, że jednak bez jaj, że Adrian przesadza. Oni wiedzą, ludzie nie są głupi, ludzie lewicy, są wykształceni w większości, wiedzą, że dla praw kobiet, dla praw ludzi LGBT i nie tylko, rządy PiS-u, Nawrocki w pałacu, to jest absolutna katastrofa i horror. I wiedzą, że nie mogą tego poprzeć. Rozumieją być może, że Zandberg nie lubi liberałów, Tuska czy Trzaskowskiego,
ale jak wierzę głęboko, że większość z nich tego 1 czerwca, jak usiądzie na krzesełku przy stoliczku za kotarą w lokalu wyborczym, to powiedzą, nie no jednak, no bez jaj jednak Trzaskowski to jest człowiek z naszego świata, a tu jest gangus, który reprezentuje wszystko, co jest zaprzeczeniem tego, co dla nas jest istotne, ważne i sensowne. Teraz wracam do Nawrockiego. Nawrocki, Mencen, Braun mówili językiem nienawiści do Unii Europejskiej. Razem mieli nawet bardzo dobry wynik wyborczy. No to nie byłby, też umówmy się, że nie był to dokładnie ten sam język. Ja nie powiedziałbym, że Nawrocki mówił językiem nienawiści do Unii. To był raczej język eurosceptyczny, język, który de facto rozmiękcza ten entuzjazm Polaków wobec Unii i według mnie perspektywicznie niestety przygotowuje Polaków do pogodzenia się z tym, że z tej Unii moglibyśmy wyjść. To nie jest dokładnie takie przesłanie. To są różne głosy w tej samym chórze. Okej, ale ten język albo bardzo twardy, albo trochę miękki, który rozmiękcza nam poparcie dla Unii Europejskiej. Załóżmy teoretycznie 1 czerwca niestety Nawrocki staje prezydentem i ten nurt nabiera siły, tak? Jakie można mieć konsekwencje No to katastrofa, wie pan. Jeśli ten nurt nabiera siły, to mamy perspektywę prędzej czy później, raczej nawet prędzej niż później, na pewno w ciągu 2 lat następne wybory, być może wygrane przez koalicję PiS, Konfederacja. Polska staje się krajem otwarcie antyzachodnim, otwarcie antyeuropejskim, otwarcie antyunijnym, kompletnie zamkniętym na współpracę z naszym największym sąsiadem na zachodzie, zamkniętym na najważniejsze rozwiązania Unii Europejskiej, potencjalnie z dalej walczącym z praworządnością i być może nawet odciętym od kolejnych transz unijnej pomocy, więc to jest kraj, który w tym momencie staje się, jest jednym z krajów będącym forpocztą rosyjskich de facto wpływów w Europie, więc jest to wielowymiarowa, wielopoziomowa katastrofa polityczna, geopolityczna, moralna, mentalna, instytucjonalna i finansowa na wszystkich poziomach. I to jest scenariusz, który nie może być wykluczony i który po ewentualnym zwycięstwie Nawrockiego 1 czerwca byłby w tę niedzielę i następny poniedziałek o niebo bardziej prawdopodobny niż jest dzisiaj. Dziś mówimy o tym, że jest to pewna abstrakcja niemal niewyobrażalna, ale to, co dzisiaj jest abstrakcją, za 12 dni wieczorem, za 13 dni i w następnych dniach, tygodniach i miesiącach może być częścią składową naszej rzeczywistości, niestety. To tylko podkreśla fundamentalny i egzystencjalny z punktu widzenia Polski, Polaków, narodu, charakter tego wyboru, który przed nami stoi. To jest być naprawdę potencjalnie wybór na pokolenia. To nie jest zabawa. To jest być albo nie być może dla Polski. Zgadzam się z panem redaktorem, ale tej Polski, której chcemy. Jeśli chcemy praworządnej, demokratycznej, europejskiej, tolerancyjnej, przewidywalnej. Bo jak chcemy innej, to dobre. Jak chcemy, to możemy wylądować w europejskiej oślej ławce, wpaść w objęcia Rosji. Jeśli naród sobie tego życzy, okej, to popełnimy to zbiorowe seppuku i będziemy ponosić konsekwencje tego przez parę pokoleń razem z dziećmi i wnukami. Dla mnie to jest perspektywa wszelako przerażająca. dla mnie także.
ale utrzymując się w tym nurcie, wchodzę jako adwokat diabła Karola Nawrockiego i jego otoczenia. Karol Nawrocki mówi, ale to przecież rząd Donalda Tuska psuje relacje z Stanami Zjednoczonymi, naszym strategicznym, obronnym sojusznikiem, i my jako ja jako kandydat obywatelski, tak zwany obywatelski, wraz z moim zapleczem politycznym w postaci Prawa i Sprawiedliwości, gwarantujemy dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi. Niczego nie gwarantuje. Żaden Trump nie będzie się liczył z żadnym pajacem, mafiozą, gangusem Nawrockim. Zrobi sobie z łaski z nim zdjęcie, wykona taki gest, powie mu kurtuazyjnie: wygrasz, chłopie, te wybory. Nic z tego kompletnie nie wynika. Trump, widzimy to także nawet dzisiaj, jaką propozycję Putina popiera w sprawie Ukrainy, więc pytanie, czy to jeszcze jest nasz sojusznik, czy bardziej sojusznik Putina niż nas i naszych sojuszników. Więc to jest fundamentalny błąd w diagnozie. To nie Donald Tusk psuje stosunki z Ameryką, tylko to Trump psuje stosunki z Europą, więc to kompletne odwrócenie pojęć. Znaczy ja mówię, jak występowałem jako adwokat diabła. Ja rozumiem. Ich tok rozumowania. Zauważyłem te rogi. Teraz drugi raz adwokat diabła, czyli nasze relacje z Niemcami, tak? Odtwarzam tok rozumowania ludzi Nawrockiego, może nawet nie samego Nawrockiego, ale jego otoczenia. Niemcy nie chcą płacić reparacji, są nastawione na to, żeby Polska była montownią, a nie silnym partnerem. To jest kompletny idiotyzm, to jest kompletnie poroniony kolejny mit, że tak powiem, prawicowej, pseudoprawicowej propagandy. Polska ostatnich 35 lat to jest Polska gigantycznego sukcesu gospodarczego, Polska, która pod względem najważniejszych wskaźników typu dochód PKB na głowę mieszkańca zbliża się do Niemiec. Oczywiście, że w wielu obszarach jesteśmy jeszcze za słabi, jeszcze za mało konkurencyjni, za słabi, żeby im wyrzucić wyzwanie w jakimś sektorze, w jakimś obszarze. W istocie jesteśmy może podwykonawcami, ale w realu ta współpraca z Niemcami czyni nas mocniejszymi, państwo silniejszym, a Polaków bogatszymi, więc odwracanie się od Niemców byłoby spełnieniem marzenia Putina, żeby tą całą Europę podzielić, żeby sobie wszyscy wskoczyli do gardła i podkreślali wyłącznie to, co ich dzieli, a nie to, co ich łączy i to, jakie wielkie korzyści przynosi im wzajemna współpraca. Właśnie to chce Putin rozwalić i niestety robi tak, że przy pomocy klientów typu Kaczyński, Orban, Fico, a za chwilę być może Nawrocki. Właśnie, znowu kontynuując ten wątek adwokata diabła, oni rekonstruują ich tok rozumowania, próbowałem się wczytać w wypowiedzi analityków, którzy są wokół PiS-u, więc oni mówią tak: skoro Unia Europejska, Zachód traktuje tą nową część Europy gorzej, dyskryminuje tam, teoretycznie, no, oni tak mówią, tak? To jest nieprawda, ale ja rekonstruuję ich tok rozumowania, próbuję zrozumieć. Należy układać się w nowych formatach. Między innymi wymyślili to Trójmorze. Jej admiratorem tego projektu był Andrzej Duda. To nic nie znaczy, to jest atrapa, to jest fikcja, to jest jakiś fantom. Mogę sobie w ciągu 3 dni wymyśleć Międzymorze, Międzygórze, Międzynizinę i jeszcze 4 podobnie kuriozalne, groteskowe koncepcje. Żeby odwrócić uwagę od tego, że koncepcje są dwie. Albo jesteśmy na zachodzie z europejskimi sojusznikami, Bóg z Ameryką, jeśli ona tego będzie chciała, albo jesteśmy w drużynie z Orbanem, z Fico i z Putinem. Tak było w historii polskiej i tak jest i nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło. Więc rozumiem pana dla potrzeb dyskusji wchodzenie w roli
w rolę adwokata diabła, ale ja z całym szacunkiem perspektywy diabelskiej jednak nie przyjmę. Czy panie Drodze, ja też jej nie przyjmuję, tylko próbuję zdekonstruować ich tok rozumowania i teraz widzimy, że albo mamy wybór zachodu, albo wschodu. I teraz pytanie, jak sprzedać wyborcom, jak im uświadomić, To musi że to- pan zapytać Trzaskowskiego, bo to jest jego zadanie w najbliższych 10 dniach. To jest zadanie Trzaskowskiego, to jest zadanie Tuska. Myślę, że między innymi o tym będzie mówił Tusk w dzisiejszym wywiadzie dla TVP. To jest zadanie Trzaskowskiego w debatach, jeśli do nich dojdzie i Nawrocki nie ucieknie z ringu. To jest zadanie dla Hołowni, Kosiniaka, przywódców lewicy. To jest zadanie dla wszystkich ludzi demokratycznej koalicji w Polsce, dla wszystkich polityków tej opcji, niezależnie od różnic między nimi. To jest zadanie dla publicystów, dla obywateli, przekonywanie znajomych, rodzin, krewnych, współobywateli. To jest nasze wielkie zadanie, to jest nasza praca domowa. Wykonamy, to będziemy pili w niedzielę wieczorem 1 czerwca szampana. A jak nie wykonamy, to nawet jak nic nie będziemy pić, to się 2 czerwca obudzimy z potwornym, przepotwornym kacem, który nam nie minie długo, czego sobie i Polakom nie życzę. Jak już mieć kaca, to się przynajmniej napić, a bez picia mieć kaca to już zupełna katastrofa. Zgadzam się z panem redaktorem, dlatego też tak przypominam o tym, że to jest wybór cywilizacyjny. Jest kulturowy, cywilizacyjny, moralny, polityczny, na każdym poziomie, zgadzam się. I wracamy do Nawrockiego i jego szemranego życiorysu. Pytanie, jak to się stało, że osoba o takim życiorysie została po pierwsze dyrektorem bardzo ważnej placówki muzealnej, która kształtowała, kształtuje. PiS takie szemrane typy premiował na ważne stanowiska państwowe, ważne stanowiska ministerialne. Jak się stało, że człowiek całkowicie pozbawiony moralności, skrupułów, barier, zasad, jak Jacek Kurski został szefem telewizji publicznej, jakim cudem Nawrocki został szefem IPN-u, jakim cudem Gliński został ministrem kultury, Mejza wiceministrem sportu. Taka to była władza, takie były mechanizmy promocji. Czym większa kanalia, tym wyższe stanowisko, czym więcej na niego mamy haków, tym będzie grzeczniejszy, tym mniej nie będzie fikał. I dokładnie ta sama mechanika działa w przypadku Nawrockiego. Kaczyński wie, że na takiego typa ma już tyle haków, że ten mu nie fiknie nigdy. Więc będzie tak naprawdę w razie zwycięstwa Nawrockiego, to dalej będzie per saldo de facto faktycznym prezydentem pan Kaczyński, tylko zarządzający sprawami Pałacu Prezydenckiego z Nowogrodzkiej, choć nie mam wątpliwości, że w roli szefa Kancelarii Prezydenta natychmiast byśmy zobaczyli jakiegoś Błaszczaka czy Błaszczaka bis, który by dawał Kaczyńskiemu i kontrolę absolutną nad pałacem i nad prezydentem i wiedzę o każdym, pierdnięciu i każdym westchnieniu w tym pałacu. Ale z drugiej strony Nawrocki, jego przeszłość, on może mieć też haki na inne osoby życia publicznego, czy to z Gdańska wywodzące się, czy wokół Gdańska krążące. I pytanie, kto tam się wywodzi? Selin, Horała, tego typu postaci, poważnych polityków na wybrzeżu z PiS-u. Płażyński nie ma zbyt wielu, 2, 3 dżentelmenów, niezbyt ważnych nawet na planecie PiS. Więc, a to jednak umówmy się, to nie był wielki Al Capone z Pomorza, tylko zwykły łobuziak, Alfons, specjalista od wyłudzenia mieszkań i kumpel gangusów, więc nie sądzę, że to byłby wielki szczur, który nagle ma
w szafie teczki z informacjami o ważnych politykach z Wybrzeży. Wydaje mi się, to jest mało prawdopodobne. Nie A ten archiwa- szczebel, nie ten rozmiar kapelusza. Dobrze, a archiwa IPN-u? Czy archiwa IPN-u nie są też narzędziem wzmacniającym Nawrockiego w tych wewnątrzpartyjnych rozgrywkach? No ale przecież nic tam wielkiego nie ma, chyba że ma jakieś informacje z IPN-u o tym, że Kaczyński, nie wiem, był agentem komunistycznym, czy donosił. Nie wiem, czy ma. Wydaje mi się, że to są słabe. Nie dlatego został kandydatem. Nie sądzę, żeby to go specjalnie wzmacniało. Nie sądzę przede wszystkim, żeby on kiedykolwiek miał rolę na tyle autonomiczną, żeby niezależnie od PiS-u i od Kaczyńskiego prowadzić swoją własną politykę. Nie, to byłby manekin udający prezydenta, pokrzykujący jak Duda Polska, Polacy, interes Polski, parę frazesów i tyle. Dla narodu wstyd, dla państwa hańba, dla Kaczyńskiego i dla PiS-u korzyść. Taki jest ten algorytm, dość prosty. Rozumiem. No to teraz zobaczmy scenariusze, ewentualny scenariusz. Teraz ja muszę być adwokatem diabła, bo tak mówiliśmy o 20 minutach i już podchodzimy pod Panie redaktorze, ostatnie pytanie. Co się stanie z Prawem i Sprawiedliwością, gdyby Nawrocki przegrał? Jeśli Nawrocki przegra, to cały PiS głośno powie to, co już szepcze, że Kaczyński wybrał złego człowieka i że to Kaczyński ponosi winę za wyborczą katastrofę, że Kaczyński stracił instynkt polityczny, nosa, podejmuje złe decyzje, a w związku z tym na tym etapie, przy całym szacunku dla jego zasług, bardziej szkodzi niż pomaga, więc dla dobra PiS-u trzeba mu dać tytuł prezesa honorowego, duże biurko i gabinet na Nowogrodzkiej, samochód z kierowcą, żeby miał minimum komfortu życiowego, ale dla dobra partii polskiej prawicy trzeba go odsunąć i zmienić przywództwo. Szykuje się tam w kolejce delfinów paru gotowych do tego, żeby w razie czego odegrać rolę Brutusa. Nie będą mieli z tym żadnego problemu. Zgadzam się. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był redaktor Tomasz Lis. Serdecznie panu dziękuję państwu, życzę miłego popołudnia, wieczoru i walczymy razem z Trzaskowskim i obozem demokratów. To jest nasza wspólna sprawa. Jak przegramy, to wszyscy. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się, do widzenia. Kłaniam się. Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy.